And good morning, this is Marta from Drop of Sunshine, and today I have this unique opportunity to work on a mixed media collection from Craft O'Clock. Dzień dobry lub też dobry wieczór, witajcie kochani, z tej strony Marta i dzisiaj mam wyjątkową okazję popracować na mix mediowej kolekcji Craft O'Clock. Before I will jump into the video, I just quickly wanted to show you because the collection is so amazing and it's absolutely beautiful that I just want to quickly flip through before I will cut those gorgeous papers. Zanim wskoczę do mojego wideo, przejdę do mojego wideo, to chciałabym Wam szybciuchno pokazać, co jest w tej kolekcji, bo ona jest tak piękna, że po prostu chciałam się nią pochwalić, zanim ją pociacham. So, there's three sizes of the papers, 6x6, 8x8 and 12x12. I will show you the biggest one, just so you could see the patterns the best under the video. Są trzy rozmiarki papierów, 15, 20 i 30x30. Pokażę Wam największy, żebyście mogli sobie najlepiej zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I jest co oglądać. Naprawdę, Karolina, kolekcja jest niesamowita. There is so much to see and have a look how gorgeous this back page looks like. It's absolutely amazing. So many tags and different frames. I love this one and I love the scissors. I really love it. Zobaczcie, ile tego jest, fajnych dodatków do wycięcia i te papiery, kolory są po prostu mega, po prostu fajne. Oh, look on that, gorgeous numbers and everything is so well designed and it's just amazing. Kolekcja jest po prostu niesamowita. I po prostu kiedy dowiedziałam się, że będę mogła zrobić właśnie projekt z tej kolekcji, to bardzo mocno się ucieszyłam i ja po prostu już kilka dni czekałam na tą paczkę, aż ona przyjdzie i dosłownie wyczekiwałam jak małe dziecko. Look on that, this is amazing, look on this pattern, I really love it and it's just gorgeous. I love this shade of it, blue and it's like a coffee stain. Uwielbiam to połączenie właśnie takiego niebieskiego koloru z taką kawą, te wszystkie plamki, tutaj ten granat, zobaczcie, this is amazing, I really love it, I absolutely love it and I like this birds pattern as well. It's so like a really nice like flow and between the music notes and everything, it's absolutely gorgeous. Zobaczcie, jaka fajna strona, te ptaszki i nutki i wszystko się tak fajnie komponuje i fajne są bardzo te literki, szczególnie w mniejszym rozmiarze, bo będzie można sobie na przykład uciąć jakiś fajny napis z tego zrobić właśnie. Super. Oh, look on those hearts. I really love them. Now, what else? I took it out from the cellophane because I didn't wanna like squeak too much. Wyjęłam to z folijek przed pokazaniem Wam, dlatego że nie chciałam za bardzo tam szeleścić tymi folikami. I tu mam jeszcze karty do journalingu. Zobaczcie, nic nie może się tu zmarnować. Nawet na odwrocie macie zawsze coś i coś fajnego. Właśnie taki papierek też można wykorzystać. Look on those beautiful elements. But one side, but it's good because if that would be two sides, I would have too much option and I would never decide which side I should cut. So, zobaczcie, piękne w ogóle tagusie i wszystko. O, zobaczcie te motyle. Naprawdę fajne, naprawdę superowa kolekcja. Och, te są śliczne. Będzie mi szkoda wycinać. No cóż, ale zaraz się zabieram. And there's some quotes as well, both Polish, English, oczywiście napiski w dwóch językach, jak zawsze. Mam jeszcze tutaj takie bardzo fajne tekturki. I'm also having those super fun cardboard. They're really thick. I'll maybe just open up and show you quickly. This is what I was trying to avoid. So, yeah, they're really thick. This is a very good quality and look on that. This is absolutely amazing. Not only for a mixed media project but also on the cards. It's ready embellishment and it's super cute and I just love those patterns. I really like them. Oh, and they're really easy to pop out, as you can see. So I'll put it aside. And I'm also gonna show you what else I'm having and what I'll be using. I have this chipboard quote and I'm also having some extras to cut. I have the side with the doors,
some butterflies, more butterflies, and some gorgeous windows. So I will get back to you as soon as I will cut the collection, and we're gonna be creating a box, exploding box. So get yourself ready, grab a cup of coffee and enjoy watching. Za chwilkę do Was wrócę, muszę to wszystko tylko jeszcze pociachać, żeby sobie przygotować i żeby wideo nie trwało zbyt długo, więc będziemy dzisiaj robić exploding boxa i zobaczymy się za niedługo. Przygotujcie sobie kawkę i zapraszam, miłego oglądania. So my friends, this is the ready box we're gonna be making today, and I hope you will enjoy the tutorial I've prepared for you. Kochani, to jest to pudełeczko, które za chwilkę będziemy robić i mam nadzieję, że mój tutorial Wam się spodoba. Zapraszam! To prepare my box, I will be needing 3 papers from the biggest pad plus 1 small one. Do wykonania mojego pudełka będę korzystać z 3 papierów z największego rozmiaru i jednego malutkiego. I also prepare myself all those little elements, I have them ready cut, and a few other bits I will be using for today's video. Przygotowałam sobie także te wszystkie elementy oraz kilka innych rzeczy, z których będę korzystać w tym filmiku. Są to sisal, tusz do distressingu, dziurkacz ozdobny, takie narządko do formowania kwiatuszków oraz kilka jagódek. The other bits are sisal, punch, distress ink, shaping tool and couple berries. I'm taking the scoring board and I will be rotating my page. This is the page I actually cut to 11 and 7/8 inch and I'm scoring at 4 on all 4 sides. To jest papier, który przycięłam do rozmiaru 30 na 30 cm. Teraz obracam go i za każdym razem robię bigowanie na 4 calu, co jest 2 mm więcej niż 10 cm. Dzięki temu ta baza, ona się będzie fajnie wmieściła w wieczko, które przygotuję i które właśnie będzie miało 4 na 4 cale. Wycinam teraz wszystkie 4 rogi. I am cutting all those 4 corners and my card box base is ready. This is a very sturdy paper, 250 GSM, so you don't need additional cardstock to create your base. To jest bardzo dobry papier o gramaturze 250 i nie potrzeba wcale żadnego innego papieru, żeby wzmocnić tą bazę, bo ona świetnie się będzie trzymać tak jak jest. Now I'm taking another piece of paper, this time 12 by 12, and I'm making a 4-score line here, which is second, fourth, 8 and 10th inch. Teraz biorę kolejny papier, który już nie zmieniałam rozmiaru, 12 na 12 cali i wykonuję 4 linie, po czym obracam i kolejne 4 linie, to jest 2, 4, 8 i 10 cal. And now I will be cutting off those 3 little squares which are on each corner, and that way I will make the 4th one into the flap for my box top. Teraz wycinam sobie po 3 powstałe kwadraciki z każdego rogu, natomiast 4 użyję jako skrzydełka do sklejenia mojego wieczka. I am just making sure everything looks nicely before I will glue my top bed. I am using double-sided tape because it will glue those corners very neatly, and that way the box will have this nice professional finish. Sprawdzam sobie, czy wszystko mi dobrze pasuje, zanim wykleję pudełeczko, to wieczko, i używam tutaj dwustronnej taśmy, ponieważ mogę ją przykleić wzdłuż brzegu i wówczas mam takie naprawdę ładne wykończenie i nic nie odstaje i pudełeczko jest sklejone idealnie.
My base is ready and it's time to create additional little box which I will glue inside of my exploding box. Pudełko mam gotowe, teraz pora zrobić drugie, mniejsze pudełeczko, które wkleję sobie do środka. This is 10.5 inch square paper and I am scoring it at 2 and 4 and rotate on each side. To jest 10,5 na 10,5 cala i ja sobie robię tutaj bigowania na drugim i czwartym calu i obracam, aż zrobię po wszystkich 4 stronach. I am cutting it exactly the same way as I did for the lid of my box. Wycinam tą stronkę dokładnie w ten sam sposób, jak zrobiłam to z wieczkiem od mojego pudełka. This paper is so gorgeous that I really had a hard time to decide which side I want to use it. And I actually changed my mind and used the side which I was initially think it will be the inside part of my box. Ten papierek jest tak śliczny, że naprawdę miałam tutaj ciężki orzech do zgryzienia, żeby zdecydować, którą stronę chcę użyć. I finalnie postawiłam na tą drugą stronę, którą początkowo planowałam jakby mieć w środku. I am gluing it exactly the same way as I did with the lid for my exploding box, but this time I will use it as a base for the little gift box I will hide inside of the explosion box. Sklejam sobie to dokładnie w taki sam sposób, w jaki zrobiłam to z wieczkiem do mojego pudełka, ale tym razem wykorzystam to jako właśnie taką podstawę pudełeczka prezentowego, które ukryję w tym exploding boxie. For this little box lid, I am taking a paper which is almost 6 by 6 inches and I am scoring it at 3/4 of the inch and 1.5 inch. And then I am rotating paper and I am repeating the steps on all 4 sides. Biorę sobie teraz papierek, który jest prawie 6 na 6 cali i tutaj robię po 2 bigowania na drugim i czwartym centymetrze. I wycinam z niego sobie właśnie taką podkładkę pod
And since all my construction elements are ready, I could finally start assembling my box together and dress it up with all those gorgeous elements I've prepared myself. I nareszcie wszystkie elementy konstrukcyjne mojego pudełeczka są gotowe, więc wreszcie mogę przejść do mojej ukochanej części, którą jest przystrojenie pudełeczka wszystkimi tymi superowymi elementami, które sobie powycinałam. Before I will start dressing up my box, I've decided to create a few flowers, just so I will have this perfect match for this collection. There's no better way to actually create your own embellishments using the papers you're using for making the box. Postanowiłam zrobić sobie tutaj kilka kwiatków i to jest świetna okazja, żeby wykorzystać te skrapki, które zostały mi takie 4 kwadraty po wycięciu bazy. I po prostu te kwiatki, dzięki temu, że wycięłam je z tego papieru, one będą mi tutaj perfekcyjnie pasowały. I am just using a drop of the vintage photo distress ink just to get rid of this white edges and aging up a little bit those flowers and all other elements. I'll be using it. You will see it quite often. I'm using the distress ink just to make everything matching and give it this vintagey look to all my elements. Robię teraz sobie, zaznaczam sobie tutaj gąbeczką, objeżdżam sobie brzegi po to, żeby pozbyć się tych właśnie białego brzegu i też postarzyć troszeczkę te moje elementy, nadać im takiego vintage'owego looku i do tej mojej dzisiejszej pracy będę korzystała z tego tuszku troszkę, wszystkie te elementy, listki i napisy, wszystko sobie właśnie będę w ten sposób postarzać i dzięki temu też wszystko, cała kompozycja, wszystko będzie się fajnie zgrywało razem ze sobą. I'm having this corkboard. And this is a great tool to use for shaping your flowers because the corkboard, this is the back side of the corkboard and it's really sturdy and I like to use it. I've bought the whole box for like 50 pence on a sale and this is a perfect tool. It's better than a foam pad, I'm telling you, for shaping your flowers. Korzystam sobie z korkowej tablicy, w zasadzie to jest tylnia ścianka korkowej tablicy do układania, do kształtowania moich kwiatków i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo tanie, a naprawdę sprawdza się dużo lepiej, jeśli chodzi o formowanie kwiatów, niż te podkładki gąbkowe. I will be gluing my flowers with the hot glue gun and attaching this little berry in the middle, and that way I have this perfectly matching flowers, and I think those berries were just waiting for this collection because they match here perfectly. Wyklejam sobie kwiatki przy użyciu kleju na gorąco, wklejam te właśnie jagódki do środka i muszę Wam powiedzieć, że one chyba czekały na tą kolekcję, te kolorki właśnie tych jagódek żółto-brązowe, bo fajnie mi się tutaj zgrywają. And now I will be adding a few pieces of paper just to add additional dimension. I will be distressing the edges and then brown them a little bit with this distress ink. Przygotowuję sobie kilka papierków i będę je delikatnie właśnie tam rozszarpywać na brzegach i również skorzystam z tego tuszu do distressingu po to, żeby nadać takiej właśnie ciekawej tekstury i objętości i troszeczkę takiego wprowadzić elementu, że coś tam się dzieje, że nie jest właśnie taka gładka, pusta kartka.
I've already chosen myself a couple elements I will be gluing on my box, and as you can see, I am keeping them on the 4 leads here. So many times in the past I was preparing myself, like choosing elements, making this dry run, and then after that, when I put all the elements aside, I couldn't remind myself. I had such a great idea, and I couldn't remind myself how what elements I choose, and I was spending like half an hour trying to recreate the same idea because it was looking so brilliant at first. But then the second time, I couldn't go back to the idea I had before. So now I am dividing everything in those little tents for each page separately, for 4 page from the exploding box. Podzieliłam już sobie tutaj dodatki i muszę Wam się przyznać, że czasami robię tak, że właśnie na szybko sobie gdzieś tam coś przyłożę, ułożę i potem wiele razy zdarzyło mi się, że ja odsunęłam te elementy na bok i nie mogłam już wrócić do tego samego pomysłu, który miałam, a gdzieś tam w mojej głowie to tkwiło, że kurczę, za pierwszym razem było idealnie i ja już sobie pomieszałam, nie pamiętam co gdzie miało być i od tamtej pory, jak rozkładam sobie na boksa, mam 4 takie właśnie metalowe tutaj wieczka, to są pudełeczka po cukierkach i po prostu sobie te elementy odkładam. Jeżeli za pierwszym razem gdzieś tam sobie w miarę przykładam i wychodzi mi to super, to po prostu już sobie odkładam na każde wieczko osobno, na każdą klapeczkę po jednym wieczku i później nie muszę się już drugi raz głowić, gdzie ja to ułożyłam tak fajnie za pierwszym razem. I've prepared myself this little window, as you can see, and I back it up with the small 6x6 paper, which had this lovely view on like something which looks like a pond and 2 birds, and it really create this lovely scenery. Przygotowałam sobie takie jedno z okienek, wycięłam je i za tym okienkiem z tyłu przykleiłam kawałek papierka z tego bloczku najmniejszego i tam był taki piękny widoczek na taki jakby staw i 2 ptaczki, które tam przelatywały i fajnie wytworzyła mi się taka właśnie scenka, jak się patrzy z bliska, to widać po prostu jakby był widok za oknem i bardzo fajnie, muszę Wam powiedzieć, że to wyszło. Będziecie mogli sobie to zobaczyć na zdjęciach zbliżeniowych na samym końcu, kiedy pokażę Wam całą pracę jeszcze raz. I have this chipboard signs and I've decided to alter them a little bit by chopping them here and there just to fit my box nicely, and I've decided to combine 2 of the fonts, one in the capital letters and then the other one, just to, you know, create my own signs, just as I think I would like to have them on the box. Przygotowałam sobie te napisy, ja je troszeczkę tutaj używam tego tuszu do distressingu i troszeczkę je pocięłam. To jest bardzo gruba tekturka, niemniej jednak jak macie ostre nożyczki, można sobie to przeciąć i w ten sposób mogłam sobie właśnie stworzyć napisy, że połączyłam sobie jakby tą czcionkę drukowaną z tymi małymi literkami i skomponować napis w ten sposób, w jaki bym chciała. I przykleić go po prostu tak jak mi się podoba, w sensie tak jak mi te napisy pasują, je ze sobą połączyłam. For additional interest, I am adding some florist sizzle and one of my flaps is basically ready. Dodatkowym elementem, który tutaj przyklejam, będzie florystyczny sizzle i jedna z moich klapeczek jest już gotowa. I will finish off the other 3 flaps in the same style, and I am attaching all the elements with the help of the hot glue gun. I would probably, if I had more time, I would probably use the multi-medium gel, but I'm kinda on a clock today, so I thought I will use the hot glue gun because it will hold elements quite well as well, and it's nothing really heavy. Everything is made from the paper. It's not like it's a metal embellishment. So for this project I could easily go without using medium gel. Teraz wykończę sobie pozostałe 3 klapeczki w ten sam sposób, korzystając z tych dodatków w tej właśnie kolekcji. Korzystam tutaj z kleju na gorąco i powiem Wam, że normalnie gdybym robiła boksa, prawdopodobnie skorzystałabym z jakiegoś żelu medium, ale ponieważ nie mam tutaj żadnych metalowych elementów i troszeczkę jestem dzisiaj niecierpliwa, to pomyślałam, że klej na gorąco również dobrze się sprawdzi i ponieważ jest to sam papier, wszystko jest lekkie, to damy radę.
You can see here I'm using all those little squares which I chop off from creating my box lids, and this is really making use of the paper, of those scraps. Nothing goes to the waste, and that's my favorite way of creating. I always keep every single bit and I'm trying to waste as little as possible. Możecie tutaj zobaczyć, ja sobie wykorzystuję te wszystkie małe kwadraciki i elementy, które zostały mi po wykonaniu wieczek i moich pudełeczek, i jeśli chodzi o mnie, to nic nie może się zmarnować. Zawsze staram się te wszystkie drobne elementy powykorzystywać i często właśnie nie wyrzucam ich, czy nawet gdzieś tam je zostawiam, bo to są fajne kawałeczki papieru i zawsze można nimi właśnie gdzieś tam uzupełnić tą teksturę, nadać jakiegoś takiego fajnego, wiecie, wypukłości, czy też dodatkowego, po prostu wprowadzić jako dodatkowy element.
In the last minute, I've decided to reach for those lovely grey leaves. This is the extras to cut leaves number 4. W ostatniej chwili zdecydowałam jeszcze dodać kilka szarych listków. To są liście do wycinania numer 4. I will give you a full list of supplies to use in the comment section below. So if you are interested of what elements I've been used for this project and what other supplies, you can check over there. Zostawię Wam tutaj w opisie do filmiku listę wszystkich produktów, z jakich skorzystałam i również tych elementów dodatkowych, także będziecie mogli sobie zobaczyć, jeżeli jesteście zainteresowani, z czego ja właśnie skorzystałam do stworzenia tego pudełeczka. Tutaj mam taki fajny banerek. I have this lovely banner. It was one of the elements to die cut for this collection, and I'm just gonna be adding 2 golden brads to the banner, and then one of those chipboards I will slightly curve in my hand, and that way I will receive this arch effect. Postanowiłam jedną z tekturek wygiąć sobie troszkę w taki łuk i właśnie ją nakleję do tego tutaj banerka i będzie to taki fajny element 3D do wykończenia mojego wieczka, tego mini pudełeczka, które znajduje się w środku. Last but not least thing will be to embellish the top of my box. I will dress it up in a similar way as I did with this little mini gift box which is inside of this exploding box. Ostatnią rzeczą będzie przystrojenie wieczka tego mojego boxa i na początku miałam troszeczkę inny pomysł, ale ostatecznie postanowiłam je przystroić w podobny sposób, w jaki zrobiłam to z tym malutkim pudełeczkiem, które jest wklejone do środka. I hope that you enjoyed my video and thank you so much for being here with me. At the end of the video you will be able to see a few of the close-up photos so you could see how I finished the box, and thank you once again for being here and have a lovely day. To już w zasadzie koniec mojego wideo. Mam nadzieję, że mój tutorial się Wam spodobał i na końcu jeszcze pokażę Wam zbliżenia, kilka zdjęć tego, żebyście mogli sobie dokładniej zobaczyć, jak ja go wykonałam. Ta kolekcja jest naprawdę przecudowna i to taki mój sposób wykorzystania właśnie mix mediowej kolekcji do projektu takiego kartkowego. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i życzę Wam wszystkim superowego dnia. Pa, pa!
And last thing I almost forgot, this is the word I've misplaced somewhere and I just found it in the last minute. Ostatnia jeszcze rzecz, to słówko mi się gdzieś zapodziało i też miałam je przykleić. Na szczęście zdążyłam je znaleźć, więc doklejam je w ostatniej chwili. Once again, thank you for being here with me. Have a lovely day, stay blessed, bye bye! Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że byliście tutaj ze mną i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa, pa!